Witam w kolejnym odcinku. 4 stycznia 2026, godzina około 8 rano. Pogoda, jak widać, bardzo zimowa, około -2 stopni. Przez noc jeszcze dopadało dzisiaj trochę śniegu, więc wyruszam do Przemęckiego Parku Krajobrazowego na przygodę fatbike'iem. Trasa na około 55 km. No, dystans dość krótki, ale spodziewam się raczej ciężkich warunków, dlatego też nie będę szalał z dystansem. Zresztą najdłuższy dystans, jaki przejechałem na tym rowerze, to jest na razie coś koło 30 km, więc i tak to będzie prawie 2 razy tyle, co jeżdżę normalnie. Ale dzień zapowiada się bardzo ładny, więc życzę miłego dnia i dzięki za oglądanie. To przejechałem pierwszy odcinek polny. No po zaspach to jest jakaś masakra, w sensie no jechać idzie, no bo ta gruba opona sobie spokojnie daje radę, ale ile siły w to trzeba włożyć, to się człowiekowi w głowie nie mieści. Drugi problem jest taki, że przymarza chyba linka od zmiany tylnej przerzutki, no i trzeba ją niestety pociągnąć, jak się chce zwiększyć bieg. Zobaczymy, może z czasem to się rozmrozi, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Coś kiepsko widzę, to 60 km dzisiaj, no ale jeszcze nie podejmuję decyzji. I wjeżdżam powoli do Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Zobaczymy, jak sytuacja z śniegiem wygląda na drogach leśnych. Kieruję się teraz w stronę Lginia. No i w Lginiu w sumie podejmę decyzję, jaką pętlę dzisiaj sobie zrobię. Na razie 5,6 km i to już chyba najcięższe 5 km, jakie w życiu przejechałem do tej pory. No trzeba przyznać, że jazda po takim śniegu, który nie jest totalnym puchem, to jest kompletnie co innego. Bardzo dobrze się w sumie po tym jedzie. No wiadomo, nie za szybko, tam z 14-15 km na godzinę, ale to jest niebo a ziemia między tymi 8-9 przez zaspy. No i bym powiedział, że to jest nawet przyjemne. Chociaż i tak no dużo siły trzeba włożyć w to, żeby ten fatbike się ruszał. To była fajnie wyjeżdżona leśna droga, teraz zjechałem gdzieś tu na jakąś boczną i zobaczymy jak tutaj. Na razie jest przyjemnie, tutaj nie ma aż takich zawiei śnieżnych jak na polach. Dużo lżej się na pewno pedałuje i jedzie.
i z jakiejś nowej ścieżki leśnej, którą wcześniej nie jechałem, dotarłem do Rylwinia. No tutaj widać droga rozjeżdżona, więc nie powinno być problemu. Jedzie się w porządku, no poza tymi zawiejami śnieżnymi na polach, a tak to jest całkiem ok. Na razie 11 km za mną i prawie godzina jazdy. Przyjechałem do Rylwinia, tutaj koło Pałacyku jest ławeczka taka, tu mnie taki kotek nawiedził, że tak powiem. No i chyba jednak będę skracał, pojadę do Brenna. Tam sobie gdzieś trochę pokręcę i później do Zaborówca i z powrotem. Bo jednak te 60 km to ja nie wiem, ile by mi to musiało czasu dzisiaj zająć. No wiadomo, dzień też jest krótki, ale nie chcę za bardzo po ciemku tym jeszcze się ciągnąć. Także zobaczymy, ile to wyjdzie ostatecznie. I na asfalcie udało mi się rozwinąć kosmiczną jak na dzisiejsze warunki prędkość 20 km na godzinę. I tutaj od strony drogi polnej wjeżdżam sobie do Brenna. No muszę tutaj rozkminić, jak to sobie skrócić. Tu mam niecałe 20 km, a już jestem serio zmęczony. No ale nawet jakbym zrobił te 4 dychy, to i tak będzie mój najdłuższy wyjazd na fatbike'u. Będę sobie chyba musiał zrobić takie wyzwanie na ten rok. Przejechanie setki na nim. No to będzie niezłe wyzwanie dla mnie. I po około 10 kilometrach dojechałem do Brenna, na tej głównej plaży. Nie na tym małym jeziorku, na którym byłem eskerem ostatnio, tylko do tego większego. Skróciłem sobie trasę o około 10 km, no czyli jakąś godzinkę przy
słabszych wiatrach, że tak powiem, przy trudniejszej trasie jestem do przodu. No piękna pogoda się zrobiła, słoneczko wyszło, także to powinien być dobry wyjazd. Tutaj będę jechał kawałek w okolicach Brenna Górska, którym nigdy wcześniej nie jeździłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do końca zostało mi 22 km. Czyli ta nowa dla mnie ścieżka to będzie jakaś taka polna droga. I przy tym śniegu to będzie trochę szukania tej drogi. Widzę, że to też było nieźle rozjeżdżane przez traktory. Także no tutaj za dużej prędkości to się raczej nie spodziewam. No ale nic, jedziemy, zobaczymy. Po małym błądzeniu przez jakieś bagna, nie wiem czy to uroczyska jakieś, czy co to było, na szczęście udało się dojechać do jakiejś drogi, także można kontynuować przygodę. Ten odcinek tutaj za Brennem jak na razie na masakrę. I tamtą drogą dojechałem do Miastka bodajże, albo do Górska. No i powoli będę się kierował w drogę powrotną. Jak widać, wioska też zasypana troszkę, ale nie ma tragedii. I przed chwilą wyjechałem z Miastka. Teraz będę się kierował drogami leśnymi z powrotem na Boczynę i do Wschowy. Jak widać tutaj po tej drodze nawierzchnia dość dobrze już wyjeżdżona. Te szerokie opony no jakoś się nie ślizgają, na razie nie miałem żadnych poślizgów przez te 30 chyba kilometrów. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. A jeśli jeszcze chodzi o tą przerzutkę, która na początku nie chciała zbytnio działać, no to trochę pozmieniałem tych przełożeń i teraz już to jakoś tam w miarę działa. A przede mną 2 albo 3 takie no nieduże podjazdy, ale jednak podjazdy na tym ciężkim klocu będzie to całkiem spore wyzwanie, myślę. I dojechałem do papierni, możecie ją pamiętać z zeszłego roku, w sumie teraz to jest sprzed 2 lat, z testu bagażnika DIY. No droga tutaj elegancka, ale mówię, tam będę miał podjazd i później jeszcze dalej aż do leśniczówki. No i wspominany ten wcześniej podjazd kolejny. No taki chyba największy tutaj na mojej drodze. On nie jest jakiś tam mega długi, no ale mówię, na tym klocku to ciężko się jedzie pod górkę.
I w drodze na Buczynę jeszcze dawne przejście graniczne II Rzeczypospolitej. W sumie nie wiem, czy to było na jakimś wideo, pewnie tak. Także dojechałem na Buczynę. Tutaj na przystanku zrobię sobie podsumowanie. Przejechałem do jakieś 37 km, jeszcze 4 km do domu mi zostały, ale tam sam asfalt to szkoda pamięci w kamerze, żeby to kręcić. Po takim dystansie to jestem chyba bardziej zmęczony niż po jakimś wyścigu gravelowym. No ale widoczki piękne, jeśli nie ma zasypów jakichś śniegowych na polach, to całkiem dobrze się jedzie. Z tego co patrzyłem, średnia prędkość około 13 km na godzinę, więc no powolutku, mega turystycznie, no ale takie uroki zimy. Czy był potrzebny fatbike na te warunki? No myślę, że na większość dróg nie było jakichś przewag, no ale ja lubię sobie tam różnymi rowerami pojeździć, więc myślę, że było to ciekawe doświadczenie. Tak jak mówiłem, chyba będę próbował sobie zrobić wyzwanie jakieś w tym roku, żeby przejechać 100 km na tym rowerze. Jeśli gdzieś nie padnę po drodze, to będzie spoko. Dobra, także to tyle. Na pewno jeszcze jakieś zimowe odcinki w tym roku będą. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.